Pomocy. Pomocy. O nie, gdzie ja jestem? Co za nieludzka godzina. Ale trzeba wstać. No, przynajmniej o 4 nad ranem już się robi jasno. No i pamiętajcie, jedyny plus wcześniejszego wstawania jest taki, że można się dłużej w dzień opierdzielać. Chociaż rano też trzeba uważać, bo można spotkać dzikie stworzenia. Niedźwiedź. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do mojej relacji z wyprawy przez pustynię. Jazda samochodem terenowym po pustyni od zawsze była na mojej motoryzacyjnej liście marzeń. Czyli liście rzeczy, które chciałbym, które muszę przeżyć za kółkiem. No przyznać się, kto by nie chciał zaznać takiej namiastki rajdu Paryż-Dakar. I dziś nadszedł mój motoryzacyjny dzień dziecka. Zaczęło się, jak widzieliście, od wstawania o nieludzkiej porze, tylko po to, żeby zdążyć na poranny samolot do Paryża. Tak wiem, dałoby się to zrobić bezpośrednio, ale po pierwsze, terminy mi nie pasowały, a po drugie, Paryż-Dakar, więc ten Paryż jest ważnym łącznikiem z Afryką. Zresztą, w Paryżu jest znacznie więcej nawiązań do Afryki, ale nie o tym dzisiaj. Szybki lot do Paryża, następnie długi spacer na drugi terminal, odprawa paszportowa i już prawie lecę do Afryki. Prawie, bo miałem ponad 2 godziny opóźnienia, bo jedna z pasażerek, która leciała z Afryki do Paryża, zasłabła i była wzywana karetka i takie tam medyczne sprawy. A że to był ten sam samolot, którym ja miałem lecieć w drugą stronę, czyli do Afryki, to wszystko się poprzesuwało. Na szczęście pani nic się poważnego nie stało, a ja wystartowałem. To znaczy najpierw super się przestraszyłem. Posłuchajcie sami czemu. Brzmi przerażająco źle, a ja boję się latać. Brzmiało to, jakby jakieś śrubki czy luźne pręty latały w silniku. Masakra. A do tego ten samolot był chyba klasy PKS-u jeżdżącego 15 lat temu w Polsce. Ba, był chyba jeszcze gorszy. No niesamowity syf w środku. Nie dziwię się, że pani zemdlała wcześniej. Ja dodatkowo boję się latać, ale czego się nie robi dla spełnienia marzeń. Po chwili wystartowałem, przebiłem się przez chmury i co? I dostałem mega smaczny obiad. Aż byłem w szoku, że w cenie zwykłego ekonomicznego biletu było takie żarcie. I to dla wszystkich pasażerów. W europejskich lotach to jak dostanie się taką mini bułeczkę albo jakiegoś mini batonika, to jest ogromny sukces. A tutaj pełnoprawny posiłek. Brawo! Szkoda tylko, że faktycznie syf w samolocie był straszny i przy wchodzeniu z samolotu niestety lokalsi, czyli chyba podróżnicy, którzy wracali do siebie do domu, zostawiali jeszcze większy syf. Na przykład jak wychodziłem, to widziałem brudne pieluchy pozostawiane na ziemi. Dramat. Na szczęście dotarłem. Na lotnisku czekały na mnie 3 samochody. 2 przygotowane, przeprawowe patrole, bardzo ekologiczne. I jeden w pełni seryjny pick-up Toyota Hilux w wersji GR Sport. I Hilux został wybrany nie przez przypadek. Od lat ma metkę najtwardszego pick-upa na świecie, o czym przekonać się mogliście w testach Top Geara, czy również na kanale Whiston Diesel. To auto naprawdę potrafi znieść niemal wszystko i co ciekawe, zarówno Hilux, jak i te patrole przyjechały na kołach z Polski. To znaczy z Polski do Włoch, do portu w Genui, a następnie promem do Tunezji i dalej już na kołach do Dżerby, czyli tu, gdzie ja właśnie wylądowałem. Aha, i Hilux, jak ruszał z Polski, miał 10 km przebiegu, więc idealna traska, żeby dotrzeć auto. Tak więc od razu po wylądowaniu, po wbiciu wizy w paszport, wskoczyłem do Hiluxa i pojechałem do miejscowości Dus. Ostatniej miejscowości przed wielką pustynią. No dobra, zanim pojechałem, to jeszcze skoczyłem coś zjeść. Poisons? O, trucizna do jedzenia? Pora obiadu. O, to miała być melodyjka z Jacka Sparrowa, Piratów z Karaibów, ale nie jestem dobry w nuceniu. Chwilowa przerwa. Jest bardzo tutaj brudno i śmierdzi. Dobrze, że tego nie czujecie, ale smród jest nieprzeciętny. W Tunezji jemy oczywiście rzeczy gotowane i smażone, staramy się nie jeść surowych warzyw, nie pijemy wody z kranu, a nawet jak prosimy napoje, to poprosimy je bez lodu. No chyba, że chcecie przesiedzieć parę godzin na kiblu. A jedzenie naprawdę było pyszne, więc w drogę. A droga długa. Kilometrów może nie było dużo, ale wyszło ponad 4 godziny jazdy
jazdy po czymś, co normalnie jest asfaltem, ale przez ciągły wiatr i piach co jakiś czas natrafiało się na piaskowe wydmy na asfalcie. Aż żałuję, że nie zdążyłem nagrać, ale pierwszy raz w życiu widziałem pług, który odgarnia piach z drogi. Nieźle. No i można było podziwiać cudowną motoryzację w Tunezji, czyli jak były to osobówki, to w większości stare francuskie Peugeoty czy Dacie, a jak terenówki, to w 90% były to właśnie Toyoty. Najwięcej Land Cruiserów, ale było też dużo Hiluxów. No i ci wszędobylscy motocykliści. Oni tam jeżdżą jak chcą, w nocy, bez świateł, pod prąd, no pełen freestyle. Słabych. Dokładnie tak. Ale chyba z przodu mają. Nie oddaję. Po 4 godzinach malowniczych dróg, już po zmroku, dotarłem do hotelu, zjadłem kolację, nakarmiłem ogromne karaluchy w pokoju, ale bydlak pierdzielony. i poszedłem spać. Z podniecenia nie mogłem zasnąć, więc postanowiłem zaznać nieco Lexusu i odpaliłem telewizję. W Tunezji widzę, że wszyscy kochają chyba zespół Eiffel 65, bo ciągle leciał teledysk do Blue Dabu Di Babu Dai. Ciekawe kanały mają w Tunezji. O, niebieskie. No i mamy to. Następny dzień. Poranek, pakujemy auta i lecimy przez pustynię. Cel to zrobić około 100-120 km i dotrzeć do oazy z Mela Labrisa i tam przenocować. Planujemy, że całość zajmie do 8 godzin. Auta mamy spakowane, w pogotowiu też mamy umówionego lokalnego przewodnika, który w razie czego może nam dostarczyć więcej wody i paliwa, chociaż my i tak mamy kanistry i bukłaki. Ruszamy! Początkowe kilometry prowadzą przez drogę, która jest czymś w miarę cywilizowanym. Trochę asfaltu, a później trochę utwardzonego szutru. Po kilkunastu kilometrach docieramy do kawiarni, która jest jednym z ostatnich oznak cywilizacji. Dalej już tylko piach, piach i jeszcze raz piach. W ogóle bardzo dużo obiektów ma naklejki z wypraw 4x4, tak też było w hotelu czy w tej kawiarni. Szybki łyk, paskudnej i super gorącej herbaty i jedziemy w piach. Zobaczcie w ogóle, jaki ten piach jest sypki. Jest to taka pomarańczowa mąka. Nie dość, że to jest taka mąka, to jeszcze ciągle wieje, więc ten piach jest wszędzie. Ale to dosłownie wszędzie. Teraz taki mały spoiler. Tak wyglądał Hilux po jednym dniu jazdy. Wracamy do jazdy, bo tuż za kawiarnią zaczęła się prawdziwa pustynia, gdzie po kilku kilometrach zaliczyliśmy pierwsze zakopanie Hiluxa. Trochę przez własną głupotę, bo nie trzymaliśmy dystansu do auta przed nami, a to auto przed nami się zatrzymało za szczytem i nie było dla nas miejsca i osiedliśmy na piachu. Ale szybka nauka. Najpierw spuszczamy powietrze z kół, tak do ciśnienia 1,8. Następnie odkopujemy koła, podkładamy trapy, czyli takie deski z dużymi ząbkami, żeby po nich mogło auto się wydrapać. I po 15 minutach zabawy w piaskownicy dla dorosłych Hilux wyjechał o własnych siłach. I ku mojemu zdziwieniu było to jedyne zakopanie już do końca wyprawy, gdzie potem patrol też się zakopał, a Hilux już nie. No i później zaczęła się naprawdę niesamowita przeprawa. Piach, piach i jeszcze raz piach i do tego wydmy piaskowe po kilkanaście metrów. Na filmie niestety wszystko wygląda dość płasko, ale uwierzcie mi na słowo, najwyższe wierzchołki miały po 10-20 metrów i naprawdę na żywo robiły niesamowite wrażenie. Miałem ze sobą instruktora, który pomagał mi zdobywać kolejne wydmy i powiem wam, że tak się wczułem i tak się podjarałem, że mogłem jechać i jechać. Naprawdę, jazda po piachu wciąga. Technik jest bardzo dużo. Jedna z najważniejszych to zatrzymywanie się za górką, a nie na niej, żeby używać dużo gazu jak wjeżdżamy oraz jak już poczujemy w biodrach czy tam w tyłku, że się zakopujemy na podjeździe, to od razu wsteczny i zjeżdżamy do tyłu. Dlatego też nigdy nie jedziemy jeden za drugim, tylko trzymamy duży dystans. Kilka prostych zasad i można bawić się naprawdę niesamowicie. Tu już się można pokopać. Troszkę. I gaz. Mocno. Dobrze. Właśnie nie widać, co jest po drugiej stronie, nie? Tu będzie takie przełamanie Widzę, pewnie. właśnie trzeba tak. Ale się przełam, wiesz, za. Tak. Dobra, w prawo. Czekamy. I gaz. I w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Jadę, Dobra, nie? super. I w lewo. Poczekaj, w lewo, w lewo. Dobrze. Tak. Chociaż nie, tutaj to tak trochę urwiemy. Sprawdź tam, ten w prawo bym właśnie przeszedł. Dobrze, ślady jest ok. Tak. Lekko w lewo i w prawo. Ja ślad widzę, tylko się boję się, że tutaj troszeczkę zderzak nasz.
Tutaj to luz. I w prawo. Jeszcze trochę. I gaz. I znowu podwydne podjeść delikatnie. I gaz. Dobrze. No. Konkret. Pięknie. Dobra, i tu w prawo mamy taki ostry z góry. I ostry skręt w prawo. Niesamowite było też to, że po środku pustyni spotkaliśmy jeźdźców na motocyklach, które były w opłakanym stanie. Jeden z nich podjechał do nas i pokazał, że ma przebitą oponę oraz niedokręcone koło z tyłu, które zrzucało łańcuch. Na szczęście mieliśmy wszystkie narzędzia, więc raz, dwa naprawiliśmy sprzęty i wilki pustyni odjechały. Psy pustyni. A my chwilę później zrobiliśmy sobie małą przerwę na pożywną papkę z torebki. I kurczę, naprawdę to było smaczne. Trochę było czuć piach, który wlatywał do garnka, ale naprawdę to był smaczny piach. Następnie ruszyliśmy dalej i trafiliśmy na piękną osadę Ksargilan, gdzie był basen z wody termalnej. Na środku pustyni niczym jakaś Fata Morgana, ale faktycznie kąpałem się tam, więc to nie jest Fata Morgana. I jaka to była przyjemność wykąpać się w tej wodzie. Stamtąd zostało dosłownie 30 minut i byliśmy już w naszej osadzie. Było kilka domków murowanych i dużo namiotów. Oczywiście nie liczcie na luksusy. Łóżko i kontakt z prądem to jest maks, co możecie dostać. Prysznice i toalety wspólne gdzieś pomiędzy domkami. A wkoło nas nic, tylko piach, piach i jeszcze raz piach. Więc tylko trzeba brać auto i upalać je po piachu. No i zanim jeszcze wyjechałem, to niestety zauważyłem, że Hilux nie wytrzymał w pełni. Zderzak z przodu pękł oraz zgubiłem nadkole. Wszystko na szczęście dało się jakoś dosztukować i auto jechało dalej. W seryjnym aucie urwanie zderzaka to niestety standard, bo jednak wydmy na piasku są czasami naprawdę strome, więc zjeżdżają z nich nawet pod odpowiednim kątem i tak czasem uderzymy zderzakiem i w rezultacie albo go oberwiemy, albo troszkę urwiemy. Dobrze, że paka jest duża, to można tam te plastikowe elementy pochować. Zauważyłem też, że osłony pod samochodem, które są seryjne dla wersji Gear Sport, zaczynały tracić kolor od piasku. No ale takie piaskowanie zawsze będzie miało taki efekt. I tak jestem w szoku, że seryjny Hilux przeżył taką przyprawę. Bo naprawdę, tak jak mówię, to jest w 100% seryjne nowe auto. Mieliśmy w planie założyć inne, terenowe opony, ale na szczęście tego nie zrobiliśmy. Miło mnie to auto zaskoczyło. Aha, i poza urwanym zderzakiem i rozerwanym nadkolem, to jeszcze popsuła się elektryczna roleta paki, co wcale mnie nie dziwi. Elektryczna roleta to jedna z bardziej bezsensownych rzeczy w pick-upach. Tutaj przy takiej ilości piachu to musiało się popsuć. Zresztą, popsuło się zanim jeszcze ruszyliśmy przez pustynię. Swoją drogą, patrole też miały przygody. Na przykład od wstrząsów w jednym z nich odkręciły się pasy, albo odpadła gałka od opuszczania szyb. To pokazuje, jakie tam panują warunki. Z takich drobiazgów to jeszcze w jednym z patrolu wymieniliśmy turbinę, a w drugim skrzynię biegów. Z tym, że te auta nie były nowe, więc nie sądzę, że akurat my je zakotowaliśmy. Chociaż faktycznie lekko z nami nie miały. Na
miejscu w osadzie czekała na nas ciężarówka z częściami oraz mieliśmy też rajdówkę, którą mogliśmy jeździć niestety tylko na prawym fotelu. I teraz taka ciekawostka. Wiecie, że na rajdzie Paryż-Dakar i na innych rajdach długodystansowych terenowych niektórzy kierowcy nie wychodzą za potrzebą z samochodu, tylko walą w gacie? Tak. Pewnie mają jakieś tam pieluchy, ale to raczej wypływa. Szkoda, że dowiedziałem się o tym dopiero po przejażdżce tym autem. Przez 2 dni w Afryce zrobiliśmy około 200 km po pustyni, a przez całą trasę w Tunezji zrobiliśmy około 600 km. Widoki i klimat jaki tam jest nie do opisania. Z takich jeszcze ciekawostek, zobaczcie jak wyglądają lokalne stacje benzynowe. Tak, są to baniaki z paliwem, które są wlewane wężykiem ogrodowym i filtrowane przez brudną szmatę. Cena jest około 30% wyższa niż na zwykłej stacji paliw. Zresztą, na zwykłych stacjach paliw też bardzo często przy kasie chcą nas oszukać, więc trzeba uważać. Ale mimo wszystko uważam, że jest to niesamowite miejsce i niesamowita przygoda. Chcę tam wrócić. Nawet jak rozwaliłem tam nogę, to potem rana przypominała Afrykę. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Przeżyłem to. Pojeździłem wreszcie samochodem po pustyni. Niesamowite przeżycie, naprawdę polecam i jeszcze raz polecam. Pustynia wciąga i nie mówię tutaj o piasku, który wciągam, tylko naprawdę emocje podczas jazdy. No to jest coś niesamowitego. No i te widoki, to naprawdę, nawet jak się zakopiecie, no to jest cudownie. Tu jest naprawdę przepięknie. Kocham Afrykę, kocham motoryzację, kocham Was. I życzę Wam wszystkim niesamowitego Dnia Dziecka. W końcu wszyscy jesteśmy dziećmi. Motoryzacyjnymi dziećmi. Cześć! Jednak warto było jechać całą noc, bo jest i wschód słońca na pustyni.